Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku Wilków. Dzisiaj zrobimy sobie wycieczkę bardzo daleko wstecz, bo sięgniemy aż do Księgi Rodzaju, do jednej z pierwszych historii, które się wydarzyły w historii ludzkości. Moi drodzy, Księga Rodzaju, to jest szczególnie jej pierwsze rozdziały, to jest taki fragment Biblii, który pokazuje nam pewne podstawowe cechy, którymi się rządzi ten świat, pewne podstawowe cechy człowieka, pewne podstawowe problemy, które w nas są. Jak łatwo zauważyć, w jednej z pierwszych historii, tak naprawdę w drugiej chyba historii biblijnej, czyli w historii Kaina i Abla, pojawia się opowieść tak naprawdę nie o zabójstwie, bo zabójstwo jest tylko pewnego rodzaju konsekwencją tego, co się wydarzyło między tymi dwoma braćmi, tylko to jest opowieść o zazdrości. To jest opowieść o tym, jak jest w nas, w ludziach, jako skutek oczywiście grzechu, Pan Bóg tego nie wymyślił, ale jako skutek grzechu pierworodnego, no wszechobecna zazdrość. I to jest coś, co na pewno każda z was zna, bo ja nie znam chyba człowieka, który by nie doświadczał tego. Oczywiście są ludzie, którzy doświadczają zazdrości bardzo mocno, są tacy, którzy doświadczają jej tylko trochę. Jak widać w Biblii, od początku ludzkości, od samego początku po grzechu pierworodnym, to jest coś, co nas męczy i to męczy w tak straszny sposób, że wręcz doprowadza do zabójstwa, do śmierci, do tego, że nie możemy się powstrzymać z tej zazdrości przed tym, żeby drugiego człowieka czasem wręcz zniszczyć z tej zazdrości. O tym dzisiaj chcielibyśmy wam opowiedzieć. Zazdrość to jest chyba najgłupszy grzech, jaki człowiek wymyślił. Oddala od Boga, ale ciekawe, co jest ciekawe, to jak tak się przyjrzeć zazdrości, to ona nic nie daje, tylko cierpienie. Jak zabijesz swojego nieprzyjaciela, to też masz satysfakcję, że masz z nim spokój. Jak ukradniesz coś, to masz coś. No i tak każdy grzech pociąga za sobą jakiś rodzaj, no nie wiem, przyjemności, to może złe słowo, ale jakiś, coś z tego grzechu masz dla swojego ego, dla tego człowieka z ciała, a grzech zazdrości to jest, ja tak poznałem, że zazdrość to jest coś takiego, co ciało tylko cierpi, zazdroszcząc. Nie? I wiele razy doświadczałem w życiu takiej kryptozazdrości, szczególnie na tej płaszczyźnie muzycznej. Ktoś coś fajnego zrobił, na przykład ostatnia płyta Armii, zazdrościłem riffów, nie? Temu gitarzyście, że takie riffy wymyślił, że po prostu... I teraz są dwa wyjścia. Albo szczere i zadzwonić do niego i powiedzieć mu to i powiedzieć, kurczę, stary, coś takiego wymyśliłeś, coś takiego skomponowałeś, co chciałbym to wymyślić, zazdroszczę ci. A jest druga opcja, też często używana, że na przykład słabe to jest na maksa. Słabe, naprawdę nie postarali się tym razem, nie? Taka forma obrony, jakby. Ja pamiętam, że najmocniejszym egzorcyzmem w moim życiu na zazdrość o moją dziewczynę, był sakrament małżeństwa. Że pierwsze, bo przystępowałem do sakramentu małżeństwa jako taki świeży w kościele, chwilę wcześniej byłem bierzmowany, jako że nie miałem takiej w dzieciństwie edukacji religijnej, nie chodziłem na religię. Zaraz po pierwszej Komunii Świętej stwierdziłem, że nic z tego nie rozumiem. Moi rodzice jakoś mnie nie zaganiali na siłę do kościoła, ale odkryłem zaraz po ślubie cuda. I jednym z tych cudów było to, że właśnie zniknęła ta zazdrość. Może nie to, że już mam tą moją dziewczynę, już mi nie ucieknie, jest teraz zaobrączkowana i po prostu nigdzie się nie oddali na krok od Pana i władcy męża, tylko po prostu jakoś tak w sercu, gdzieś tam przyszło przebaczenie i też jakaś taka nowa nadzieja, nowa jakość i już ten demon zazdrości uciekł. Ale zdarza mi się często zazdrościć komuś talentu, tego, że potrafi coś dobrze skomponować, że potrafi coś dobrze zrobić. Ale to jak zwykle pomocą w tej zazdrości jest dla mnie liturgia. Liturgia we wspólnocie, gdzie idę i widzę, że zazdrość prowadzi do zabójstwa. Zazdrość może doprowadzić do tego, że z zazdrości można zabić drugą osobę. Fizycznie też, ale też zabijać ją w sercu sądami. Nie?
Często mi się zdarza, nawet ojcu Adamowi, jak krytykował jednego z piłkarzy, że te reklamy takie tutaj, ten Lewandowski tyle tych reklam ma, tego pewnie nie puścicie w tych rekolekcjach, ale to powiem. A ja pierwsze, co mu powiedziałem, to mu powiedziałem, nie bądź taki zazdrosny. I pierwszy odruchu ojciec Adam mówi, ja nie zazdroszczę, jeszcze się bronił, nie? Ale wiele z tych rzeczy wynika z zazdrości. Nauczyłem się tego od żony Darka Malejonka, bo przyłapywała mnie wiele razy na takich właśnie krytykowaniu kogoś i ona tą krytykę cięła od razu, mówiąc, Lica, przestań, nie bądź taki zazdrosny. Nie? Ja wtedy w skorupkę, jak ślimaczek i do widzenia. No i uciekałem. Zazdrość jest najgłupszym grzechem, jaki istnieje. Moi drodzy, żeby tę zazdrość i to, co się w nas dzieje w związku z nią, dobrze zrozumieć, to musimy sięgnąć troszkę jeszcze wcześniej niż ta historia Kaina i Abla, o której wam tutaj opowiadamy. Otóż ta zazdrość ma swoje źródło w ogóle w podstawowym działaniu złego, które doskonale jest widoczne w opisie tego, jak szatan kusi Ewę. Nie wiem, czy zauważyliście, że to kuszenie między innymi polegało na wzbudzeniu w człowieku, w tym wypadku w Ewie, z którą rozmawiał szatan, wzbudzeniu w człowieku zazdrości względem Boga. Bo zauważcie, że szatan mówi do Ewy w taki sposób. Mówi, słuchajcie, Bóg coś przed wami ukrywa. W takim sensie Bóg ma coś, czego wam nie daje i powinniście po to sięgnąć. Ta rozmowa szatana, w sensie węża z Ewą, polega na tym, że mówi, jak zjecie owoc, w sensie jak sięgniecie po to, czego wam Bóg mówił, żebyście nie brali, to będziecie mieli coś, co ma Bóg, a czego teraz nie macie. Będziecie mieli taką wiedzę o złu i dobru, jaką ma Bóg. A Bóg, mówi szatan, nie dał wam dostępu do tego. Czyli zauważcie, na czym jakby gra szatan. Otóż on się posługuje niczym innym jak wzbudzeniem zazdrości. Kochani, dlatego to jest taka cecha, która w nas naprawdę bardzo mocno pracuje, bo to jest po prostu jedno z najbardziej fundamentalnych działań złego w nas, który nas nieustannie pobudza do takiego myślenia, coś ci zabierają, coś przed tobą chowają. Kochani, zauważcie, że zazdrość jest dokładnie na tym zbudowana. Zawsze, kiedy patrzymy na innych, którym zazdrościmy, kiedy patrzymy na inne sytuacje życiowe, na innych ludzi, to polega na tym, że mówimy sobie, ja nie mam tego czegoś, czego ma ten ktoś. Ja mam dużo mniej, niż mają inni. Na tym polega zazdrość. Kochani, co to znaczy? Po pierwsze, przeciwdziałając zazdrości, w sensie walcząc z nią, tak naprawdę walczymy z fundamentalnym działaniem złego. Naprawdę. Rozbrajamy, walcząc z zazdrością, jego po prostu masterplan. To, co on wymyślił, żeby było początkiem w ogóle grzechu w świecie. Dlatego to jest tak ważne. Kochani, jak to robić? Jaka rada? Chciałem wam dać jedną tylko, jakby znowu, tak jak wam już tu mówiłem w poprzednim odcinku, jedną z moich rad, jak sobie z tym radzić. Ja mam w swoim życiu bardzo wiele zazdrości. Kiedy patrzę na różnych moich braci, kiedy widzę, że są ode mnie w czymś lepsi, szczególnie mnie denerwują tacy bracia, którzy są ode mnie dużo bardziej inteligentni. A takich mam strasznie dużo, bo ja zbyt inteligentny nie jestem. Ja jestem dobry showman, więc potrafię udawać, że jestem inteligentny, ale de facto nie jestem. Natomiast kiedy widzę moich braci, którzy po prostu mają mózgi jak nie wiem co, którzy po prostu są tak inteligentni, że aż nie mogę, to przyznam szczerze, że mnie strasznie nosi. Kochani, jaki sposób? Co robić, żeby sobie z tym na przykład radzić? Kochani, ja mam tylko jeden sposób. Zacznij dziękować za dobre rzeczy w tych ludziach. Ja się uczę od dłuższego już czasu, że kiedy widzę w jakimś z moich braci, albo w jakichś w ogóle ludzi, rzeczy, które są, no właśnie, których zazdroszczę tym ludziom, to zaczynam dziękować, że oni tacy są, że oni mają te fantastyczne rzeczy. Kochani, dziękczynienie to jest coś, co absolutnie ucina zazdrość. Dziękczynienie, czyli docenienie, że jakiś człowiek ma coś fantastycznego, to jest coś, co ukróca w nas naszą własną zazdrość. Ja wiem, że część z was mi powie, ale to jest takie na siłę, bo ja wcale nie chcę dziękować, że on taki jest, bo ja chcę taki być. Kochani, myśmy nie wiem dlaczego zrobili z tych naszych uczuć takiego hegemona, który nami rządzi, w sensie, że to, co ja robię, to musi być takie prawdziwe we mnie, ja to muszę naprawdę odczuwać. Nie! Kochani, uczucia to jest coś, co można też wzbudzić i można to zgasić. To nie jest prawda o nas, albo to nie jest tylko prawda o nas. Czasem właśnie po to, żeby nad uczuciami pracować, właśnie dlatego trzeba je czasem ucinać, skarcać i tak dalej. Nie mówię, broń Boże, negować, nie o to chodzi. Tylko trzeba z nimi pracować. Więc spróbujcie popracować również nad tym w taki sposób. Kiedy zobaczycie kogoś, komu czegoś zazdrościcie,
to zacznijcie za to dziękować. Ja wtedy, kiedy nagrywaliśmy z Licą tam ten fragment, kiedy mówił o Lewandowskim, to się wszystko wzięło właśnie z tego, to było tuż przed mistrzostwami, że wszędzie wtedy w autobusach, na billboardach i tak dalej, wszędzie była gęba Lewandowskiego. I pamiętam, jak przyjechałem do Licy, mówię, no po prostu już nie mogę na niego patrzeć, że on wszędzie jest. I Lica po prostu, no stary weteran, sam pewnie pracujący z własną zazdrością, mówi, ty, przecież ty mu po prostu strasznie zazdrościsz, że jego gęba jest wszędzie, a nie twoja. Na czym polega pracowanie z tym? Jak go tam widzisz, to się nim tam uciesz, że on tam jest, a nie mów, ale on jest wszędzie. To jest zwykła, czysta zazdrość. Popracujmy nad tym.